Ups, coś tu się zadziało. Okay. Więc mamy taką sytuację, że nasza aplikacja, która generuje memy, składa się z 4 serwisów. Serwis pierwszy woła drugi, drugi woła trzeci i drugi woła czwarty. I de facto to nie jest tak, że to jest na jednej maszynie, tylko na wielu, tak jak widzimy tutaj. I to nie jest tak, że mamy po jednej instancji, tylko tych instancji jest mnóstwo. Czyli jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, która instancja faktycznie, na której maszynie rzuciła wyjątkiem, to mamy pewien problem. No jednym z rozwiązań to jest zrobić SSH na każdy z serwerów, tailować logi i szukać tekstu error, tak? No i okej, jakby to była jedna maszyna i 4 aplikacje, no to może jeszcze można byłoby to rozważyć. No ale jeżeli mamy tych aplikacji mnóstwo, no to jest problem. No możemy kupić ogromne ekrany, ale no niewiele nam to pomoże, tak? Czyli musi być jakieś lepsze rozwiązanie niż to. I Jane widzi, że na tę chwilę no jest pewien problem, ponieważ produkcyjny monitoring nie daje nam odpowiedniej informacji zwrotnej. W logach nie mamy jakby krytycznych informacji, tych niezbędnych informacji, żeby przeanalizować, co się stało. Innymi słowy, Jane dochodzi do wniosku, że obserwowalność produkcji nie istnieje na tę chwilę, albo jest nie taka, jaką byśmy chcieli. Postaramy sobie odpowiedzieć w takim razie na 2 pytania, które mogłyby nam pomóc w tej sytuacji. Po pierwsze, co by się stało, gdyby aplikacje mogły zacząć produkować metryki związane z ich stanem? Tak? To jest pierwsza rzecz. A druga, jeżeli mamy logi, to czy byłaby jakaś opcja, żeby je skorelować? To znaczy, że dana linijka logu jest związana z pewną operacją biznesową, która na przykład zaczęła się w poprzednim serwisie. No to zobaczmy, co Jane nam zaproponuje w zakresie rozwiązania problemu z metryką. Czyli wyobraźmy sobie, że na ClassPathie, czy tam w naszym narzędziu, w naszych aplikacjach dodamy jakieś narzędzie, które zacznie zbierać stan z naszych aplikacji albo z naszych serwerów i w jakiś sposób pozwoli je opublikować. Jeżeli tak jest, to możemy opublikować te dane w jakimś narzędziu do agregowania metryk, albo w drugą stronę. To narzędzie będzie jakby dociągać metryki z naszych aplikacji. I po co to robić? No po to, że wspomniany wcześniej graf zależności aplikacji przestaje być statyczny, tylko pojawia się pewna dynamika. To znaczy możemy kliknąć dany serwis i zobaczyć, że tutaj są jakieś błędy. Możemy zobaczyć pewne statystyki dotyczące naszej aplikacji. Czyli w tym przypadku mamy 0 żądań na sekundę, co może być tragiczną informacją. Średnio mamy 44% błędów, no to też jest tragedia. To jest bardzo ciekawa informacja, że 95 percentyl wynosi 51 lat. No to jest jakby, że to jest tragedia, to jest mało powiedziane, tak? Najprawdopodobniej błąd w naszym systemie. No ale już mamy na przykład dystrybucję opóźnień żądań, tak? Widzimy, że 75 percentyl to jest około 7 sekund, 8. Czyli to było dosyć proste w zakresie metryk, tak? Wystarczy dołączyć pewną bibliotekę, która będzie te metryki agregować i je wysyłać, albo ktoś może je odebrać od nas. A co z korelowaniem logów? Przypuśćmy, że pierwsze żądanie przychodzi do nas do systemu, to doczepiamy do niego jakiś numerek, taki correlation ID, ale nazwijmy je trace ID. I w przypadku naszym tutaj trace ID jest równe 1, 2, 3. I teraz załóżmy, że logujemy coś, to ten numerek przypinamy do loga. I czy to wystarczy? No nie, bo musimy przepchnąć przez kabel ten numerek 1, 2, 3 i kiedykolwiek będzie miało miejsce następne logowanie, to oczekujemy, że rzeczywiście uda nam się, że tak powiem, ten numerek doczepić do logów i jesteśmy wtedy w stanie wszystkie logi ułożyć w kolejności chronologicznej na przykład. Ponieważ tak zapisane logi na dysku albo tak zapisane logi na system out, w przypadku aplikacji Cloud Native te logi to niekoniecznie powinny być na dysku, możemy je w jakiś sposób przeanalizować.
Jednym z rozwiązań jest znowu zabawa z tailem i grepem, ale powiedzmy nie idźmy tą drogą, bo już wiemy, że jest problematyczna. To, co możemy zrobić, to wysłać te logi do dedykowanego narzędzia do obróbki logów. Czyli nie będziemy mieli takiego loga, tylko będziemy mieli taki log mniej więcej. Tak? Czyli tam jakiś ID się pojawi, ten trace ID, 6DAD i wówczas w narzędziu takim jak Splunk albo Elasticsearch Log/Kibana jesteśmy w stanie wyszukiwać wszystkich logów, którego trace ID jest równy 6DAD, coś tam. Tak? I tu mamy taki przykład, że serwis pierwszy woła serwis drugi i Jane widzi, że serwis pierwszy woła a missing service, czyli nieistniejący serwis. No to nic dziwnego, że wyjątek został rzucony. No to Jane uważa, że już robota zrobiona, wie, jaka była przyczyna błędu. Czas rozpocząć weekend. No dobra, wróćmy w takim razie do Joe. Joe chciał wygenerować kolejnego mema. Wchodzi na stronę Meme Generator, wpisuje, że chce jakiegoś tam mema o kotach i klika na Generate a Meme. I czeka. I czeka. I czeka. I jeszcze czeka, i aż w końcu się pojawił mem. No to Joe znowu jest niezadowolony, ponieważ, no co to za system, że trzeba tyle czekać. System jest wolny, co jest niedopuszczalne. I kolejne zgłoszenie zostało wysłane, ponieważ no po prostu tak być nie może. Tym razem Joe postanowił, że będzie bardziej dokładny w swoim opisie. Napisał, że system jest wolny i proszę o pomoc. No to Jane widzi, że kolejne zgłoszenie miało miejsce. Oczywiście opis mógł być dużo, dużo lepszy. Natomiast Jane wie, że spoko, mam korelowanie logów, na pewno jakby to wystarczy, żeby rozwiązać ten problem. No i Jane znajduje wszystkie logi, które dotyczą tej sytuacji. No i tak sobie zaczyna czytać. Ta linia nie powinna być wywołana, coś tam loguje więcej, to powinno działać. I teraz ciekawe, wysyłam żądanie. Ale jakie żądanie? To jest jedno żądanie, do kogo to żądanie? No dobrze, a tutaj jakby po chwili dostajemy odpowiedź. Ale jaką odpowiedź? To jest odpowiedź na to żądanie wcześniejsze? Czy możemy założyć, że wysłanie żądania i uzyskanie odpowiedzi trwało 10 sekund? To jest nasze opóźnienie? No niewiele wiemy tutaj. No to, ponieważ Jane ma płaconą linijki, to zaczyna się zastanawiać, czy w takim razie nie będzie dobrym pomysłem, żeby zmienić całą aplikację, każdą linijkę logowania w taki sposób, żeby dodać informację o tym, kiedy coś się zaczęło, kiedy się coś zakończyło i wyliczyć z tego czas trwania danego zgłoszenia, tak? No jest to jakieś rozwiązanie, ale Jane uznała, że nawet pieniądze nie są tego warte, żeby przypisać całą aplikację, żeby dodać ten start i stop. Musi być jakieś lepsze rozwiązanie tego problemu. No to wróćmy do naszej usługi i zobaczmy, co tam się dzieje w serwisie drugim. Czyli serwis pierwszy sobie jest serwis drugi, który ma w sobie kontroler aplikacyjny i serwis aplikacyjny. No i mamy serwis trzeci i czwarty. Czyli idzie żądanie serwisu pierwszego do kontrolera aplikacyjnego, potem serwis aplikacyjny woła serwis trzeci i serwis czwarty. Świetnie. Czyli jeżeli podzielimy to na operacje, to tu mamy jedną operację, tu możemy mieć drugą operację, tu musimy się zastanowić. Tu mamy na pewno trzecią operację, a tu czwartą, albo drugą i trzecią, zależy jak liczyć. Czyli teraz powiedzmy, że nie tylko ustawiamy ID, ten trace ID, który będzie ten sam dla całego przepływu biznesowego, ale teraz dla każdej operacji dodamy ID. I przypuśćmy, że nie będziemy mówić operacji, tylko span. Czyli przychodzi pierwsze żądanie, trace ID jest 1, 2, 3 i span ID też jest 1, 2, 3, bo to pierwszy span jest utworzony. I teraz, jeżeli serwis pierwszy woła serwis drugi, no to przepychamy, tak jak poprzednio, trace ID po kablu dokładnie w taki sam sposób. Natomiast ponieważ wołanie przez serwis pierwszy, serwisu drugiego jest nową operacją, to musimy nadać nowy ID, którego span ID. Oczywiście zachowujemy strukturę drzewiastą, to znaczy jeżeli mamy spana 2, 3, 4,
to jego rodzicem jest span 1, 2, 3. No i teraz możemy sobie spokojnie założyć, że jak serwis drugi woła serwis trzeci, to będziemy mieli kolejny span, tak jest, czyli 3, 4, 5, czyli rodzicem 3, 4, 5 jest 2, 3, 4 i rodzicem 4, 5, 6 jest też 2, 3, 4. Tak? W ten sposób udało nam się każdą z tych operacji opakować w coś, co się nazywa spanem. I ten span ma informację o tym, kto był jego rodzicem, kiedy się zaczął, kiedy się zatrzymał, ile trwał i jakieś dodatkowe metadane. Po co nam ta zabawa? Bo jak popatrzymy na czas, to możemy użyć pewnych adnotacji, pewnych takich zdarzeń. I pierwszym zdarzeniem jest client send, drugim zdarzeniem jest server receive, czyli client wysłał żądanie, serwer je otrzymał. Po czym server send, czyli serwer odesłał żądanie i client received, czyli klient je otrzymał. No i po co to? Ano dlatego, że jak zaczniemy się bawić w czasy tych zdarzeń, to jeżeli odejmiemy czas od czasu server received, client send, dostaniemy opóźnienie sieci. Czyli jeżeli client send miał miejsce w sekundzie pierwszej, a server received w sekundzie trzeciej, to znaczy, że opóźnienie sieci wynosiło 2 sekundy. I to samo jest po drugiej stronie, czyli server send i client received, ponieważ sieć nie jest homogeniczna, to znaczy nie możemy założyć, że będzie taka sama na wysłaniu i na odebraniu. I teraz kolejna zabawa w matematykę, czyli, przepraszam, jeżeli od server send odejmiemy server received, ten czas, to będziemy mieli czas potrzebny przez serwer do przeprocesowania żądania. I to samo tutaj, czyli jeżeli odejmiemy od client received, client send, dostaniemy informację, ile czasu czekał klient od momentu wysłania żądania do jego otrzymania. I teraz czy to jest takie proste? Czy to się dzieje samo? No nie, potrzebny jest pewien framework, który będzie zarządzał cyklem życia spana, będzie umiał go utworzyć dziecko, zatrzymać, zaraportować gdzieś i przede wszystkim będzie umiał przekazać ten kontekst tracingu, tego śledzenia poprzez nagłówki HTTP, messaging i tak dalej. Czyli framework jest potrzebny do tego również, żeby na przykład przekazywać ten kontekst śledzenia między wątkami albo frameworkami przeróżnymi. I po co nam to? Jedna opcja byłaby taka, że jesteśmy w stanie zmienić sposób logowania, że te logi będą zawierały informacje, które framework jest w stanie odpowiednio przygotować. To może pewnie będzie w formie JSON-a, że kiedy span się zaczął albo skończył, no to już trzeba byłoby się zastanowić. Pewne informacje zostaną utworzone. Najpewniej kiedy się kończy, tak? Czyli w momencie, w którym udało się wysłać to żądanie, otrzymaliśmy odpowiedź, no to jesteśmy w stanie, powiedzmy, w logu w formie JSON-a zaraportować, jaki był ID spana, rodzica, kiedy się zaczął, ile trwał i tak dalej. Przepraszam. Muszę się napić wody. Nie czuję się najlepiej. Innym rozwiązaniem jest używanie dedykowanych narzędzi do wizualizowania opóźnień w systemie, które to narzędzia właśnie są w stanie te spany przyjąć i je odpowiednio obrobić. I na przykład tu widzimy jedno z takich narzędzi, w którym widzimy, że mamy produkcyjny graf zależności, czy to się stało już na produkcji, wiemy o tym, że to się stało. I tu mamy informację o całym czasie trwania trace'a i na przykład mamy informację też o poszczególnym spanie, ile trwało. Tak? Na przykład tutaj w tym miejscu widzimy, że span trwał 311 milisekund, czyli wiemy, że obsługa żądania przez serwis trzeci trwała 311 milisekund. No i pytanie jest, czemu jest tak wolno? No ja wiem, ponieważ napisałem tę usługę i wiem, że tam wsadziłem po prostu waita chyba na 300 milisekund właśnie. Ale w waszych systemach moglibyście tego nie wiedzieć i może rzeczywiście byłby to jakiś problem, który warto byłoby przeanalizować. Czyli Jane dołączyła jakieś tam frameworki do śledzenia rozproszonego i widzi, która operacja jest najwolniejsza i dlaczego. Ale Jane wychodzi z założenia, że ma pewne tutaj przeczucia, że dany rodzaj mema jest tylko najwolniejszy. To pytanie, czy może zwizualizować tylko jakiś podzbiór tych wszystkich trace'ów.
Wspominałem Wam o tym, że mamy coś takiego jak metadane i jedną z tych metadanych jest tak zwany tag, czyli wartość, jakby para klucz wartość. To przypuśćmy, że w momencie, w którym przychodzi do serwisu pierwszego żądanie i Joe chciał, żeby to był mem dotyczący kotów, jesteśmy w stanie zrobić takiego taga meme cat. Moglibyśmy to potem wyprintować czy wstać do logów i potem szukać po takich logach, albo użyć tego dedykowanego narzędzia, w którym moglibyśmy wyszukać tylko takich memów, które dotyczą kotów. Czyli z 1000 trace'ów moglibyśmy wybrać tylko takie, które nas interesują. No to Jane chciałaby wiedzieć, jakie są tam opcje do wyboru w zakresie śledzenia rozproszonego i czy, ponieważ Jane pracuje w świecie polyglot, czyli ma wiele języków programowania, to czy działa to z każdym językiem, każdym frameworkiem, jakie też chciałaby wiedzieć są możliwości wizualizowania opóźnień. Więc mamy pewne standardy, jest OpenZipkin, OpenTracing, OpenCensus i OpenTelemetry. De facto OpenTracing i OpenCensus powinny się nazywać już Closed Tracing i Closed Census, ponieważ są projekty, które przestały żyć. I teraz mamy OpenZipkin, OpenTelemetry, a OpenTelemetry został jakby też zmerdżowany z tego OpenTracing i OpenCensus. Pogadajmy o OpenZipkinie. No jest to bardzo dojrzały produkt, który trwa od lat i już został przetestowany produkcyjnie bardzo mocno. Ma wsparcie wielu języków. Narzędzie do wizualizowania opóźnień Zipkin, pierwsze wdrożenie takie publiczne na GitHubie to maj 2016 roku, a de facto dłużej, bo to było wewnętrzne narzędzie w Twitterze wcześniej, zanim było open source'owane. Brave, czyli narzędzie do zarządzania cyklem życia spana, to 2000 gwiazdek na GitHubie i pierwsze wdrożenie w kwietniu 2013. Format propagowania tych kontekstu śledzenia rozproszonego to jest B3. Dlaczego B3? Bo w Zipkinie ta aplikacja nazywała się Big Brother Bird. I tak wyglądają te nagłówki. Albo B3, który zawiera wszystko, albo dedykowane nagłówki. XB3, Trace ID, Parent Span ID, Span ID, Sample. Jesteśmy w stanie jakby robić translację, tłumaczenie z jednego typu programowania na B3 i odwrotnie, więc też jest taka opcja. I no, wspiera Zipkin mnóstwo języków, C#, Go, Java, JavaScript i tak dalej. No i są jeszcze dedykowane przez community rozwiązania. No i mamy też OTEL, czyli OpenTelemetry, który jest nowiutki, ma wsparcie wielu języków i jest w ramach Cloud Native Computing Foundation. Ostatnio jak sprawdzałem, to miał 800 gwiazdek i pierwsze wdrożenie jakiekolwiek miało miejsce, czyli pierwszy milestone miał miejsce w 2019 roku w listopadzie. Specyfikacja miała jakiekolwiek pierwsze wdrożenie w czerwcu 2019 i ma 1400 gwiazdek. I teraz pierwsze wdrożenia, powiedzmy, że produkcyjne, to był 2020 i 2021 rok. Natomiast mówię, że powiedzmy, że produkcyjne, ponieważ mówimy tutaj tylko o tracingu. Ponieważ OpenTelemetry chce jakby rozwiązać problem logów, tracingu i metryk, ale tylko tracing jest no de facto produkcyjnie gotowy, a też nie do końca, ponieważ OpenTelemetry Java Instrumentation, czyli projekt, który się używa po to, żeby faktycznie tę instrumentację różnych narzędzi zastosować, to on nie jest GA, czyli de facto jedynie abstrakcje, które są wymyślone w ramach OpenTelemetry, to są GA. I wspierają różne typy propagacji, Jaeger, OTLP, Zipkin, Prometheus i wiele języków programowania, które też są na różnym etapie rozwoju. Teraz jakie mamy rozwiązania z zakresu wizualizacji opóźnień i metryk? No w naszym przypadku jako VMware oferujemy rozwiązanie VMware Tans Observability by Wavefront i właśnie te screenshoty, które widzieliście do tej pory, są z tego narzędzia. Mamy OpenZipkin, który też właśnie dostarcza rozwiązanie, no i mamy Jaegera, który się mocno na Zipkinie przez lata opierał. No i mamy tak zwanych APM vendors, czyli Application Performance Monitoring Vendors i to są płatne rozwiązania, które w większości bazują na agencie, czyli
musicie uruchomić swoją apkę z agentem i instrumentacja ma miejsce poprzez agenta. No i pytanie, co jest w zakresie Java i Springa? Czy są jakieś rozwiązania? Jednym z nich jest Spring Cloud Sleuth, który mam przyjemność prowadzić, a w zakresie metryk i monitoringu jest Micrometer. I teraz, co to jest to VMware Tons Observability? Dlaczego o tym w ogóle wspominam? Oprócz tego, że to jest produkt VMware'owy, no to jest hostowane rozwiązanie, czyli nie musicie jakby bawić się w instalowanie niczego lokalnie i wspiera opcję multi-cloud. No jest darmowy, jeżeli chcecie się tym pobawić, to wystarczy użyć tego startera, który my dostarczamy i jest taka opcja freemium, że URL się Wam pojawi, który możecie sobie kliknąć. No to czas na demo. Jane chciała zobaczyć Micrometer Sleuth i Tons Observability z korelowaniem logów w akcji. Czyli to zrobimy, ponieważ mamy trochę czasu. To serwis pierwszy będzie wołał serwis drugi, trzeci i czwarty, natomiast napiszemy sobie nową aplikację Presentation Service, która to aplikacja będzie wołać ten serwis pierwszy. Dobra, czas na demo. Czas na demo. Teraz tak, to sobie przerzucę na drugi ekran, żeby nie przeszkadzało. I wchodzimy sobie teraz na start.spring.io, czyli to jest taka aplikacja, którą hostujemy w ramach VMware'a, która pozwala Wam wygenerować projekt Spring Bootowy. Czyli stworzymy sobie tutaj Presentation Service. Będzie to projekt Mavenowy, napisany w Javie, boot 2.5.2. I teraz dodamy sobie tak, web, bo no, będziemy żądania wysyłać, aktuator, ponieważ będziemy chcieli metryki publikować. Do tego dodamy sleuth, czyli śledzenie rozproszone. I do tego dodamy wavefront oczywiście, ponieważ będziemy chcieli wysyłać metryki i tracing właśnie do wavefronta. No i klikamy sobie Generate. Tak, wygenerowaliśmy Presentation Service. Teraz sobie unzipuję to. Okay. Tak, tworzymy sobie nowy projekt. Tutaj sobie wejdziemy do Presentation Service. Teraz sprawdźmy, co nam się tutaj zrobiło. No to wygenerował się jakiś projekt. Spring Boot 2.5.2. Używamy wersji Spring Cloud 20.20.03. No i najnowszy Wavefront 2.2.0. I mamy tutaj te wszystkie zależności, które poprosiliśmy, czyli aktuator, web, Wavefront i sleuth. No i teraz tak, musimy troszeczkę zmienić te zależności, dodamy kolejne. I już za chwilę tłumaczę dlaczego. Będziemy wysyłać nasze logi do hostowanego LK, który nazywa się, ten serwis się nazywa logs.io. Czyli muszę dodać tutaj logs.io logbacka appender, czyli appender logbacka, który będzie sprawiał, że faktycznie będę wysyłał te pocięte logi do logs.io. I mam też dedykowany log/logback encoder, czyli zdefiniuję w ramach konfiguracji Springa i logbacka, w jaki sposób chciałbym, żeby moje logi powinny wyglądać. Czyli stworzymy sobie pliczek logback spring XML. I boom. I teraz co tu mamy? No mamy standardowe logowanie Spring Boota. Tutaj mamy konsolę, nic ciekawego. To jest ciekawe, czyli używamy logs.io logbacka appender, dzięki któremu ja mam zmiennych środowiskowych token, żeby mógł być autoryzowany, żeby wysłać logi do logs.io. Właśnie używamy tego logs.io logbacka appender i będziemy dzielić nasze logi na JSOny, reprezentujemy je jako JSON i z ciekawych rzeczy to właśnie mamy ten trace i span, do których będzie wstrzyknięty trace ID i span ID, tak? To jest to, co odświeży tę aplikację. Teraz dodamy pewne propertiesy. Czyli tak, nazwa aplikacji to jest Presentation Service.
możemy to zrobić równa się. I teraz tak, Wavefront ma troszeczkę inną nomenklaturę, ponieważ na Wavefronta aplikacja może się składać z wielu usług, czyli te 4 pozostałe aplikacje też mam jakby wgrane do Wavefronta pod tą samą nazwą, która grupuje te wszystkie aplikacje, czyli Slough Documentation Apps. Natomiast dany serwis, czyli ten serwis Presentation Service, ma się nazywać tak samo jak Spring Application Name, czyli Presentation to Service. Teraz gdybym ja to zakomentował, to włączyłaby się opcja freemium, czyli właśnie w logach byłaby możliwość kliknięcia w URL, który jest dedykowany dla Was, żebyście mogli się sobie z tym Wavefrontem pobawić, no ale przez to, że mam token, to go tutaj przekazuję i w ramach VMware-Wavefront.com będziemy mogli sobie to pooglądać. No dobra, to teraz napiszmy jakiś kodzik. Czyli zacznijmy od tego, że stworzymy sobie jakiś REST controller. To przekopiuję sobie tutaj klaskę Presentation Controller. Mamy tutaj jakiś logger. OK. Logger Factory może być. I teraz będziemy musieli użyć REST template'a, żeby wysłać żądanie dalej. OK. I teraz robimy sobie get mapping, czyli będziemy mieli żądanie get na roota i metoda będzie start i to, co ona będzie robiła, to zaloguje sobie hello from presentation service i docklay do odpowiedzi z aplikacji serwisu pierwszego, który działa u mnie na porcie 9081, docklay presentation service. Jak widzicie, jeszcze jedna rzecz, musimy zadeklarować nie Java Bean, tylko Bean, REST template, return new REST template. I to wszystko. I teraz możecie powiedzieć, no dobrze, gdzie jest ta cała jakby maszyneria, żeby distributed tracing działał, bo przecież tu nie ma żadnego kawałka kodu dotyczącego stricte distributed tracingu. No nie ma, bo być nie musi, bo to, co się dzieje de facto, to się wszystko dzieje, że tak powiem, z tyłu. W ramach narzędzia Spring Cloud Slough instrumentujemy na przykład w REST template'a w taki sposób, że jak tutaj jest żądanie wysłane, to upewniamy się, że w nagłówkach będzie ten kontekst tracingowy. Ponadto rejestrujemy filtr, że jak request żądanie przychodzi na slash tutaj, to dedykowany filtr jest uruchomiony, który weryfikuje, czy był już jakiś kontekst tracingowy w nagłówkach, a jeżeli tak, no to chcemy kontynuować, że tak powiem, kontynuować ten kontekst tracingowy w naszej aplikacji i potem po kablu. No dobra, no to usunę tylko kolejkę log zajął i teraz teoretycznie, jeżeli zrobimy Spring Boot Run, to aplikacja powinna się uruchomić. Zobaczymy, czy to się uda. No, ta aplikacja chyba działa na porcie 9876, czyli jeżeli teraz ja odpalę zrobię pojedyncze żądanie, czyli HTTP 9876, no to coś się powinno zdziałać. OK, mamy odpowiedź. Presentation service, hello from service 2, response from service 3 i tak dalej. I tu w logach teraz widzimy, że mamy log i mamy trace ID, span ID w logach. Tak jak na slajdach Wam pokazywałem, że powiedzmy ten trace ID był na początku, ale w przypadku Spring Cloud Slougha to co robimy, to dodajemy te 3 elementy tutaj, czyli nazwa aplikacji, trace ID i span ID. Teraz pozwolę sobie puścić wersję taką szybciutką testów performance'owych, żeby sporo tych trace'ów się nam pojawiło. I widzimy, że rzeczywiście dużo tych żądań jest. I teraz teoretycznie, jeżeli wybiorę sobie jakiś tam losowy i przejdę do Kibany, to jak spróbuję wyszukać tego trace'u, no to może on tu powinien być. Nie ma. Last 15 minutes.
O, jest. No okej, super. I mamy tutaj informacje, właśnie wszystkie logi pocięte w kawałkach, ułożone chronologicznie, tak, chronologicznie, zgadza się. I widzimy, że mieliśmy właśnie presentation service, serwis pierwszy i tak dalej, drugi, czwarty, trzeci i tak dalej. Czyli mamy wszystkie logi pocięte w kawałkach chronologicznie, ułożone ze wszystkich aplikacji, które miały miejsce, które brały udział w tym procesowaniu biznesowym. I teraz, jak przejdziemy do Towns Observability by Wavefront, jeżeli dodam tutaj Trace ID, to może się akurat trafimy w niego, a jak nie, to trudno. Będziemy kombinować coś innego. O, trafiliśmy. Czyli wziąłem ten sam trace, tylko coś nie widać tego presentation service. A może, dobra, spróbujemy to jakoś inaczej. To usuniemy. No co jest? Oczywiście jak sprawdzałem przed chwilą, to działało. Teraz oczywiście coś nie działa. Bo ten presentation service powinien nam się pojawić tutaj na początku. Jeszcze sprawdzę tutaj, czy on się w ogóle pojawił. O, jest presentation service, czyli jakiś tam doszedł. Zaraz sprawdzimy. Tak to jest właśnie z demonstracją. Czyli mamy tutaj informację, że właśnie presentation service jest tu, wołał pierwszy wołał drugi, a drugi wołał trzeci, czwarty. I fajne jest to, że ja mogę teraz kliknąć tutaj presentation service. Przepraszam. No co jest? Źle kliknąłem, przepraszam. Focus chyba powinienem wcisnąć. A nie, presentation service. Tutaj. O. I tutaj widzimy metryki właśnie związane z aplikacją, która działa na mojej maszynie, presentation service. Mamy informacje o właśnie wikostrach na sekundę, jakichś procentach błędów nie ma. I informacje też z JVM. I moglibyśmy też pododawać tutaj customowe jakieś metryki i na przykład alerty wokół tych metryk. I tutaj mamy dystrybucję tych opóźnień, tak? Czyli widzimy, że 95 percentyl to jest 1,16 sekund. I teraz właśnie, jeżeli przejdziemy tu i zrobimy view traces, to powinniśmy zobaczyć te trace'y, które dotyczą naszej aplikacji z presentation service. O, no i jest też. Tak, czyli mamy informację o tym, że mamy presentation service. Procesowanie tego danego trace'a 60DC, 9DF i tak dalej trwało około sekundy. Możemy kliknąć w dany span i mamy informację o tym, że na przykład serwis trzeci, obsługa requestu na endpoint bar trwała 303 milisekundy i serwis 3 controller, klasa serwis 3 controller obsługiwała to żądanie i metodą, która była wołana, to był serwis 3 method controller. Czyli mam tutaj dodatkowe informacje, które mogą nam się przydać w analizie opóźnień w systemie. No dobra, to jest chyba tyle. Przejdźmy tutaj. Tak, czyli to jest z mojej strony tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to je zapiszcie tutaj w tym widgetie Q&A, zaraz będę je czytał. Jakbyście chcieli mieć informacje z pierwszej ręki o świecie springowym, spring cloudowym, to możecie śledzić mnie na Twitterze. Cieszę się, że demo jako tako zadziałało i teraz czas na pytania. Nie widać okienka. Dostałem ten question. Nie wiem, o jakie okienko chodzi. Mam nadzieję, że coś było jednak widać. Tak, więc już odpowiedziałem na to pytanie i nie ma żadnych pytań. Albo już nikogo nie ma, albo wszystko tak wytłumaczyłem, że nie mogło być żadnych pytań. Nie, jeżeli chodzi o obecność, to jak najbardziej są tu z nami dalej uczestnicy, widać to jak najbardziej. Ale cóż, no jeżeli nie ma pytań, to Marcin, bardzo Ci dziękuję za prezentację. O, widzę, macie... O, moment, jest pytanie, tak. Super. Dziękuję. Jest jeszcze pytanie, już odpowiadam. Gdzie na wykresie widać lub nie widać network latency? O, dobre, doskonałe pytanie. Już pokazuję. Momencik. Jeszcze wyszeruję ekran na chwilę.
ono by było widoczne tu. Czyli w momencie, w którym mamy tutaj serwis drugi woła serwis czwarty, albo serwis drugi woła serwis trzeci, albo serwis czwarty, to jest różnica między tym, kiedy to zostało wysłane, a kiedy to zostało odebrane. Czyli trzeba byłoby to jakoś sobie tu przybliżyć i zobaczyć, na przykład czy ja to mogę tu zobaczyć? Tu jest start time, i tu jest start time, czyli trzeba byłoby sobie zliczyć, gdzie to jest? Tu. Czyli de facto u mnie nie ma w zasadzie, no jest jakby minimalny. No nic dziwnego, bo uruchamiam to na mojej własnej maszynie, na której nic nie działa. Ale rzeczywiście można byłoby takie rzeczy zaobserwować, tak? W momencie, w którym pojawia się network latency, no to od momentu wysłania do momentu odebrania mógł być większy problem. Na przykład tutaj mamy jakiś, tak? Bo serwis pierwszy woła, a serwis drugi odbiera, czyli tu mamy network latency. Tu. Ale doskonałe pytanie. A w ogóle to macie na samym środku chyba partycypantów, więc muszę to przerzucić. Tutaj, tu powinno być to widać, tak? To jest ta różnica. A doskonałe pytanie. Posypały się pytania. Czy można dobra, odpowiadam. Czy można w Trace ID przemycić jakąś informację, na przykład ID usera? Przyda się to na przykład, aby wyszukać logi powiązane z akcjami konkretnego usera. To jest absolutnie genialne pytanie. I teraz tak, już, to jeszcze wyszeruję ekran. To jest genialne pytanie, bo można, i teraz, to jest Presentation Service. I teraz tak, to co można zrobić, to troszeczkę zmienić sposób logowania, czyli moglibyśmy tutaj zrobić, jak to się robiło, logging pattern, chyba level. I teraz pozwólcie, że ja sobie do ściągi zerknę, bo to jest ten defaultowy. I mógłbyś teraz zrobić na przykład przecinek i tutaj podać na przykład user ID. OK? I teraz w jaki sposób tego usera można dodać? Ciekawe, czy ja to będę pamiętał. Spring Sleuth, teraz correlation fields, to jest chyba to. Trzeba byłoby tu podać user ID. W ten sposób mówimy Sleuthowi, że jeżeli znajdzie się gdzieś user ID, to automatycznie wsadź go do MDC, czyli ta wartość zostanie wypełniona automatycznie. Jeżeli dobrze pamiętam, musiałem sprawdzić dokumentację własnego projektu, po prostu człowiek się starzeje. I teraz można byłoby zrobić coś takiego. Private Final Tracer. Znowu, jeżeli dobrze pamiętam. Tracer. I teraz jaki tu tracer się dodał? Sleuthowy, dobrze. I tutaj, oczywiście robię to z głowy, więc niekoniecznie to baggage, create baggage i robisz tutaj user ID i podajesz wartość, powiedzmy user jest tam full. Chyba tak to się robiło. Chyba tak. Jakoś tak. Musiałbym spojrzeć w dokumentację. Ogólnie idea jest taka, wspominałem o metadanych. Jedną jest tag, czyli moglibyśmy zrobić this tracer current span i zrobić taga full bar i wtedy pojawia nam się opcja jakby, że dla danego spana dodajemy klucz full i wartość bar, ale możemy też zrobić baggage, czyli różnica między tagiem a baggage jest taka, że jeżeli ja ustawię tu user ID, to potem w kolejnym serwisie, czyli na przykład tutaj jesteśmy w serwisie pierwszym, to wyobraźmy sobie, że teraz jesteśmy w serwisie drugim i ja mogę zrobić this tracer get baggage user ID i to będzie równe full. Tak? I w ten sposób, jeżeli dodamy tutaj tę wartość correlation ID, to automatycznie w logach pojawi się user ID. Ale tak, to jest doskonałe pytanie i opisujemy to w dokumentacji. OK, to odpowiedziałem na to. I to są chyba wszystkie pytania, czy jeszcze coś na czacie? Super prezentacja, dziękuję bardzo. Jest. O co chodzi z powiązaniem Sleutha i MDC? Trzeba mieć konkretną implementację SLF4J, by ten pierwszy działał.
Tu muszę to kliknąć Answer Live. Więc Sleuth działa ze Select4j automatycznie w taki sposób, że poprzez właśnie tego Brave'a działamy w ten sposób, że jeżeli macie MDC, to czy używacie Select4j, automatycznie jesteśmy w stanie tam do tego MDC rzeczy posadzać. Jeżeli używacie Log4j, to musicie dodać biblioteczkę od Brave'a. Chyba też to opisujemy w dokumentacji, jak nie to Brave to opisuje. I wtedy jakby ten kontekst Log4j jest instrumentowany. Ponieważ też jakby działamy z OpenTelemetry, to w OpenTelemetry udało nam się też jakby zastosować rozwiązanie ze Select4j i ten kontekst MDC jesteśmy w stanie zinstrumentować. Kolejne pytanie. Czy informacje przekazywane pomiędzy serwisami dla celów tracera są jakoś zahaszowane, ukryte? W których nagłówkach siedzą? Pozdrawiam. Nie są haszowane, nie są ukryte. Kontekst tracingowy w zależności od sposobu propagowania, od typu propagacji, na przykład dla Zipkina, tak jak wspominałem, to może być B3 albo XB3 Trace ID, XB3 Span ID i to są 128-bitowe liczby albo 64-bitowe liczby. One są prezentowane w sposób heksowany, czyli to jest tekst po prostu z literkami i cyframi, ale wewnętrznie jest to po prostu liczba 128 albo 64-bitowa. Jeżeli chodzi o baggage, to jeżeli robicie baggage, na przykład ten user ID, który wspomniałem przed chwilą, to tak go przekażemy w nagłówkach, czyli user ID by było, tak? Jeżeli user ID się nazywa baggage, to nagłówek będzie user ID. Okej. Jeszcze jakieś pytania? Trzy, dwa, jeden. Nie ma pytań. Chyba się już. Ale bardzo dobre pytanie. Bardzo się cieszę, bo było widać, że osoby już jakieś tego typu problemy miały, więc bardzo się cieszę, że takie konkretne pytania padły. Super. Super. No ja przede wszystkim, Marcin, chciałam Tobie podziękować za dzisiejszą prelekcję. Cieszę się, że uczestnikom się podobała. Cieszę się, że pojawiły się też pytania, które mam nadzieję rozwiały dodatkowe wątpliwości. Także dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tym naszym ostatnim spotkaniu w tym sezonie. Jak wspominałam, na grupie na Facebooku będą też informacje na temat tego, kiedy pojawią się kolejne spotkania. Wracamy już w październiku. Na czacie jest podany link do tej facebookowej grupy, więc zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli. Tradycyjnie już nagranie z tego spotkania będzie dostępne na stronie Doc4Devs i będzie się też pojawiało linki do niego na socialach, więc bardzo Wam dziękuję. Także myślę, że nasze spotkanie może dobiec końca. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za udział. Życzę udanej przerwy wakacyjnej, abyście ją wszyscy dobrze wykorzystali. No i widzimy się ponownie po przerwie, już w październiku. Super, dzięki bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam.